Kiedy zobaczyłem tę scenę z gwiazdami na mini-LEDzie, który stoi za mną, pomyślałem sobie, to już jest prawie OLED. Czerń była naprawdę głęboka, jasne punkty bardzo mocne, a wokół nich nie było widać charakterystycznej poświaty, z którą zwykle kojarzą się telewizory LCD. I rzeczywiście, pomiary, które wykonaliśmy podczas europejskiej prezentacji zorganizowanej przez producenta, pokazały astronomiczne wyniki. Ogromna jasność, dokładnie 11 520 stref wygaszenia w wersji 75-calowej i nowa generacja kropek kwantowych nazwanych przez TCL SQD. Na papierze wygląda to jak przepis na najlepszy telewizor LCD, jaki do tej pory powstał. Na tę chwilę mieliśmy okazję się przyjrzeć mu na eksperckim wydarzeniu zorganizowanym przez producenta. Tylko że te kilkadziesiąt minut to dla nas w Wybierz TV zdecydowanie za mało, żeby uczciwie ocenić, co z tego wyszło. A widać, że TCL chce tym produktem mocno wpłynąć na wizerunek marki. Dotychczas chiński producent uchodził raczej za tanią i dobrą alternatywę dla marek premium. Ostatnie wyniki sprzedażowe pokazują jednak, że aspiracje są znacznie większe, a ten model, jego kosmiczna specyfikacja i cena, która powiedzmy jasno, nie jest niska, pokazują, że TCL idzie na podbój segmentu high-end. Dlatego w dzisiejszym odcinku zestawimy tego wypasionego chińskiego mini-LEDa z monitorem referencyjnym. Sprawdzimy, jak X11L radzi sobie nie tylko w efektownych demach, ale przede wszystkim w prawdziwych filmach i serialach. I odpowiemy na najważniejsze pytanie. Czy ten telewizor zaszedł już tak daleko, że może realnie zastąpić OLEDa? Zapraszam do testu. Zanim zaczniemy oceniać sam obraz, spójrzmy najpierw, z czym w ogóle mamy do czynienia. Rozpakujmy telewizor. X11L jest zdecydowanie jednym z najlepiej wykonanych wyświetlaczy, jakie otwieraliśmy w naszym laboratorium. Już od pierwszego kontaktu widać, że producent stworzył sprzęt klasy premium. Obudowę wykonano z materiałów wysokiej jakości, w dużej mierze z metalu. Cała konstrukcja jest przy tym zaskakująco smukła i niemal zupełnie płaska, dzięki czemu bardzo dobrze prezentuje się również po zawieszeniu na ścianie. Do tego dochodzi dość nietypowy kolor ramki, przypominający taką złamaną miedź. Nie jest przesadzony ani krzykliwy, a skutecznie wyróżnia się na tle zwykłych czarnych konstrukcji. Do testów wzięliśmy wersję 75-calową, ale X11L występuje również w rozmiarach 85 i 98 cali. To pierwszy raz, kiedy TCL w swojej najwyższej serii oferuje ekran o mniejszej przekątnej, o ile tak można powiedzieć o 75 calach. Jego poprzednik, czyli X11K, zaczynał się od 85 cali, więc był znacznie trudniejszy do zmieszczenia w małych salonach. Mi osobiście do pełni szczęścia brakuje jeszcze wersji 65-calowej. Wiele lat odwiedzania domów klientów na kalibracjach nauczyło mnie, że posiadacze bardzo małej przestrzeni też często chcą nabyć ekran o najwyższej jakości. Ale to może już zwykłe czepialstwo. Aktualne ceny wszystkich dostępnych wariantów znajdziesz oczywiście w opisie filmu oraz na stronie wybierz.tv. Niezależnie od rozmiaru, w dolnej części znajduje się zintegrowany soundbar. I trzeba przyznać, że gra on zdecydowanie powyżej telewizyjnej przeciętnej. Posłuchajcie sami. Jak przystało na najwyższą serię TCL, przy projektowaniu nagłośnienia skorzystano tutaj z pomocy inżynierów Bang & Olufsen. Oczywiście nie jest to poziom dobrego zewnętrznego zestawu audio, ale też nie ma się wrażenia, że do obejrzenia czegokolwiek trzeba będzie odpalać zewnętrzne kolumny czy soundbar. Dźwięk jest pełniejszy, mocniejszy i zwyczajnie bardziej efektowny niż w zdecydowanej większości telewizorów. Jeśli ktoś chciałby podłączyć własny zestaw albo zewnętrzną belkę, to tutaj również mamy dobrą wiadomość. TCL tradycyjnie obsługuje formaty dźwięku przestrzennego, takie jak Dolby Atmos i coraz rzadziej spotykany DTS-X. Nie będzie więc problemów z kompatybilnością. Po uruchomieniu wita nas dobrze znany system Google TV. Nie będę się nad nim zbyt długo rozwodził, bo większość z Was doskonale wie, czego się po nim spodziewać. Największym plusem nadal pozostaje ogromna biblioteka aplikacji, a także możliwość instalowania programów zewnętrznych, których przeważnie nie znajdziemy w zamkniętych systemach innych producentów. Całość działa przy tym bardzo sprawnie, a X11L obsługuje również AirPlay i bezprzewodowe przesyłanie obrazu z innych urządzeń. Nie zabrakło też asystenta głosowego wykorzystującego Gemini, który potrafi podsuwać całkiem trafne odpowiedzi i rekomendacje. Od jakiegoś czasu Google TV potrafi również przeszukiwać zawartość wielu obsługiwanych aplikacji i serwisów streamingowych, więc znalezienie danego filmu czy serialu jest dużo prostsze. Trzeba jedynie pamiętać, że pod względem klasycznych funkcji telewizyjnych zabrakło nagrywania programów na USB oraz funkcji obrazu w obrazie. X11L obsługujemy za pomocą tego pilota. Jest minimalistyczny i dobrze leży w dłoni. Tradycjonalistom może przeszkadzać brak klawiatury numerycznej, ale z drugiej strony pilot jest podświetlany, co podczas wieczornego oglądania okazuje się naprawdę przydatne. Całościowo X11L robi bardzo mocne pierwsze wrażenie.
Nie tylko wygląda drogo, ale również sprawia wrażenie produktu dopracowanego niemal w każdym detalu. A osobom, które z jakiegoś powodu nadal przyklejają TCL-owi łatkę taniego Chińczyka, polecam zobaczyć ten telewizor na żywo. Można naprawdę się mocno zdziwić. No dobrze, wygląd wyglądem, ale najważniejsze w X11L i tak znajduje się oczywiście w środku. To nadal konstrukcja LCD Mini LED, tylko doprowadzona do ekstremalnego poziomu. W 75-calowej wersji zastosowano dokładnie 11 520 niezależnych stref wygaszania, a w większych wariantach ich liczba jest jeszcze wyższa. Pozwala to znacznie precyzyjniej oddzielać jasne obiekty od ciemnego tła, a tym samym ograniczyć charakterystyczną poświatę. Taka specyfikacja jeszcze kilka lat temu brzmiałaby wręcz absurdalnie, bo nawet bardzo drogie mini LEDy miały często niewiele ponad 1000 stref. Do tego dochodzi nowa generacja kropek kwantowych SQD, która ma zapewniać większą objętość barw, czyli pozwalać kolorom zachowywać wysokie nasycenie również przy bardzo dużej jasności. Sam panel pracuje natomiast z częstotliwością do 144 Hz w rozdzielczości 4K, więc na papierze dostajemy naprawdę kompletny mini LED. I właśnie dlatego oczekiwania wobec X11L są tak wysokie. Bo tutaj nie mówimy już o zwykłym mini LEDzie, który ma tylko poprawić kontrast względem klasycznego LCD. TCL próbuje zbliżyć tę konstrukcję do poziomu, który do tej pory był zarezerwowany głównie dla OLEDów. Tyle, że sama liczba stref nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Równie ważny jest algorytm, który nimi steruje. I muszę przyznać, że pod jednym względem TCL X11L naprawdę potrafi oczarować. W wielu scenach kontrast osiągał wręcz astronomiczne wartości zbliżające się do poziomu nieskończoności. A nieskończoność znaczy jedno. Czerń nie świeci w tym punkcie matrycy, tak samo jak na telewizorze OLED. Tyle mówią pomiary, ale umówmy się, same liczby nikogo nie interesują aż tak, jak ten telewizor rzeczywiście świeci. Dlatego zrobiliśmy coś, czego nie robią inne redakcje. Postawiliśmy TCL-a obok studyjnego monitora Sony HX3110 za 170 tysięcy złotych, który potrafi uzyskać perfekcyjną, nieświecącą czerń na obszarze pojedynczych pikseli. I trzeba przyznać, że w wielu scenach różnice pomiędzy tymi ekranami naprawdę trudno dostrzec. Czerń na TCL-u jest smolista, a efekt halo ograniczono do absurdalnie niskiego poziomu. Nawet w najbardziej wymagających fragmentach z filmu Sicario czy Czas mroku ciężko zauważyć, aby czerń gdziekolwiek zaczynała świecić. I to w wyciemnionym pomieszczeniu z kamerą ustawioną tak, aby wyłapywała najdrobniejsze różnice. Co więcej, efekt halo pozostaje skrajnie mały również wtedy, gdy spojrzymy na matrycę pod kątem. A to zdecydowanie najbardziej hardkorowy test. Najlepiej widać to w bezpośrednim porównaniu X11L z innym topowym telewizorem RGB Mini LED. Największe wrażenie zrobiła jednak scena z gwiazdami, na której wykładały się dosłownie wszystkie inne telewizory Mini LED, jakie do tej pory testowaliśmy. Przy odpowiednio przygotowanym oświetleniu, czyli dokładnie takim, o którym opowiedziałem już w osobnym materiale, naprawdę można odnieść wrażenie, że granica pomiędzy OLED-em a LCD się zatarła. Oczywiście nie jest to jeszcze odwzorowanie 1:1. Trzeba pamiętać, że 11 tysięcy stref wygaszania nadal nie jest odpowiednikiem ponad 8 milionów niezależnie sterowanych pikseli. Fizycznych ograniczeń technologii LCD nie da się całkowicie oszukać. Na TCL-u gwiazdy są zauważalnie ciemniejsze niż na monitorze studyjnym, właśnie po to, aby czerń nadal pozostała na najwyższym poziomie. Tak spektakularny rezultat ma jednak swoją cenę. TCL bardzo agresywnie dostroił algorytm lokalnego wygaszania, wyraźnie stawiając czystość czerni ponad bezwzględnie wierne zachowanie najciemniejszych detali. W scenach z dużą ilością czerni telewizor przyciemnia obraz na tyle mocno, że część szczegółów w cieniach staje się na żywo znacznie trudniejsza do zauważenia. Dobrym przykładem jest tutaj scena z filmu Zjawa, w której drugoplanowy aktor jest wyraźnie mniej widoczny niż na monitorze referencyjnym. Podobnie wygląda to w Rodzie Smoka. Nagranie może przedstawiać ten problem bardziej drastycznie niż wygląda on w rzeczywistości. Detale nie znikają całkowicie, lecz zostają znacznie mocniej przytłumione. Jest to po prostu konsekwencja agresywnego działania algorytmu TCL-a i świadomego postawienia na możliwie najgłębszą czerń, nawet kosztem części reżysersko zamierzonych szczegółów w cieniach. A skoro już o zarządzaniu jasnością mowa, przejdźmy do HDR, bo właśnie tam ten telewizor pokazuje swoje inne oblicze. Na planszach syntetycznych TCL X11L osiągnął ponad 4000 nitów. To poziom, który wykorzystują najlepiej zrobione filmy HDR w historii. Jakby tego jeszcze było mało, TCL przygotował specjalny tryb Boost, który pozwala chwilowo zbliżyć się nawet do 10 000 nitów. Czyli teoretycznie można powiedzieć, że pod względem jasności X11L potrafi nawet przebić monitor reżyserski. Tylko że nie do końca. Tryb Boost bardzo mocno ingeruje w obraz. Dlatego podczas całej procedury testowej telewizor działał w skalibrowanym trybie Filmmaker i nie korzystaliśmy z tej funkcji. Ale nawet bez tego dodatkowego trybu X11L osiągał w rzeczywistych scenach filmowych ponad 2000 nitów, a w wielu ujęciach zbliżał się nawet do 3000 nitów. To nadal wartości bardzo bliskie profesjonalnym monitorom referencyjnym i istotnie wyższe niż w ekranach OLED. No dobrze, ale jak te liczby przekładają się na prawdziwe filmy? W filmach robi to naprawdę potężne wrażenie.
W porównaniu, które widać teraz na ekranie, odtwarzamy jedne z najlepiej zrealizowanych materiałów HDR w historii kina. Między innymi Demek, Pan, Mad Max oraz Matrix. I widać tutaj, że szczytowa jasność efektów na TCL-u jest zaskakująco bliska temu, co pokazuje szalenie drogi monitor studyjny. Uderzenie światła jest momentami wręcz piorunujące. Refleksy, płomienie, rozbłyski czy ostre światło słoneczne mają ogromną intensywność i nadają obrazowi niesamowitą głębię. W połączeniu ze smolistą czernią i nasyconymi kolorami zapewnia to prawdziwą ucztę wizualną. To dokładnie ten rodzaj HDR-u, przy którym nie trzeba doszukiwać się różnic. Efekt widać natychmiast. Pod względem samej siły świecenia niezwykle trudno znaleźć dziś mocniejszy telewizor. X11L ma tak ogromny zapas jasności, że potrafi pokazać najbardziej wymagające efekty bez charakterystycznego dla OLEDów ograniczenia ich intensywności. Jeśli ktoś szuka obrazu, który ma być przede wszystkim potężny, dynamiczny i spektakularny, to tutaj naprawdę dostaje to, za co zapłacił. Jednak jest pewna cena tej efektowności. TCL nie zawsze wykorzystuje swoją jasność wyłącznie tam, gdzie przewidziano ją w materiale źródłowym. Telewizor ma tendencję do interpretowania obrazu po swojemu i zamiast rozjaśniać tylko konkretny refleks czy efekt świetlny, potrafi podbić jasność całej sceny. Zdarzało się więc, że X11L był nawet jaśniejszy od monitora referencyjnego, ale nie dlatego, że wiernie odtwarzał materiał. Najlepiej widać to w filmach przygotowanych bardziej konserwatywnie, z maksymalnymi efektami poniżej 1000 nitów. W niektórych ujęciach całkowita jasność obrazu zostaje podniesiona, a najjaśniejsze elementy potrafią przez to stracić część detali. Nie wynika to jednak z braku możliwości ekranu. Wręcz przeciwnie. Pomiary pokazały, że X11L ma ogromny zapas. Problem polega na tym, że nie zawsze zarządza nim dokładnie w taki sposób, jaki przewidziano w materiale źródłowym. Czy to wada? Dla osoby, która ortodoksyjnie podchodzi do jakości obrazu i chce oglądać dokładnie to, co stworzył reżyser, na pewno tak. X11L nie zawsze zachowuje referencyjną gradację jasności i dość często stawia widowiskowość ponad absolutną wiernością. Z drugiej strony, wiele osób kupujących tak mocny telewizor prawdopodobnie nie będzie analizować, czy każdy refleks ma dokładnie taką samą jasność jak na monitorze studyjnym. Dla nich najważniejsze będzie to, aby HDR robił ogromne wrażenie. I właśnie to TCL dostarcza. Obraz może nie zawsze wyglądać dokładnie tak, jak został stworzony, ale bardzo często wygląda bardziej spektakularnie. Co ciekawe, istnieje zastosowanie, w którym takie podejście zaczyna działać zdecydowanie na korzyść telewizora. Mam na myśli gry. Filmy powstają na monitorach referencyjnych, a ich twórcy bardzo precyzyjnie określają jasność poszczególnych elementów obrazu. W grach wygląda to nieco inaczej. Dzięki ustawieniom HDR możemy dopasować materiał bezpośrednio do możliwości ekranu, a dostępne zakresy potrafią sięgać nawet 10 000 nitów. I właśnie wtedy TCL X11L czuje się jak ryba w wodzie. Ogromna jasność, bardzo szeroka paleta barw i efektowny sposób prezentacji HDR sprawiają, że gry wyglądają przepięknie. Szczególnie te najbardziej kolorowe, pełne rozbłysków, wybuchów oraz neonowych lokacji. W takich momentach telewizor może naprawdę rozwinąć skrzydła i wykorzystać zarówno swój potężny zapas jasności, jak i szerokie pokrycie palety barw BT2020. No właśnie, skoro już jesteśmy przy kolorach, warto wyjaśnić, skąd w X11L wzięła się taka szeroka paleta barw. W tym roku większość producentów najwyżej pozycjonowanych telewizorów LCD zaczęła mocno promować podświetlenie RGB Mini LED. TCL poszedł jednak w zupełnie inną stronę. X11L jest właściwie jedynym tak wysoko pozycjonowanym mini LEDem, który wykorzystuje z pozoru bardziej klasyczną budowę. Klasyczne niebieskie diody i warstwę kropek kwantowych. Tyle, że nie są to już zwykłe kropki kwantowe. TCL zastosował tutaj filtr SQD, czyli tzw. Super Quantum Dots. Z podobnym rozwiązaniem spotkaliśmy się już w znacznie tańszym modelu C7L, którego test jest już na naszym kanale. I wbrew pozorom pozostanie przy takiej konstrukcji ma kilka bardzo ważnych zalet. Po pierwsze, TCL mógł zastosować znacznie gęstszą siatkę diod, a co za tym idzie również dużo więcej stref lokalnego wygaszania niż w obecnych telewizorach RGB Mini LED. To właśnie m.in. dzięki temu X11L tak dobrze ogranicza efekt halo. Po drugie, i to chyba jeszcze ciekawsze, z naszych pomiarów wynika, że nasycenie kolorów jest tutaj lepsze niż w ekranach RGB Mini LED. Widać to głównie w naszej nowej procedurze, która sprawdza zachowanie kolorów w bardziej złożonych scenach filmowych. Niezależnie od tego, co dzieje się na ekranie, X11L potrafi utrzymywać nasycenie sięgające blisko 90% w przestrzeni BT2020. Nie jest to wprawdzie 100%, które przewija się w materiałach marketingowych, ale powiedzmy szczerze, żaden producent nie spełnił w tym roku tej obietnicy i w zasadzie nie ma to znaczenia. Nadal mówimy o topowym wyniku, najwyższym w tym roku. Nawet kilka procent wyższym niż to, co potrafi HX3110. I co najważniejsze, te kolory są stabilne. Nie mamy tutaj sytuacji, w której telewizor świetnie wypada na prostej planszy testowej, a później traci część nasycenia, gdy na ekranie pojawia się bardziej skomplikowana scena. Brawo TCL!
Oczywiście sama zdolność do wyświetlania bardzo szerokiej palety barw to jeszcze nie wszystko. Równie ważne jest to, czy telewizor potrafi pokazać te kolory poprawnie i zgodnie z materiałem źródłowym. Trzeba jednak pamiętać, że ocena ustawień fabrycznych zawsze jest trochę problematyczna. Nawet dwa egzemplarze tego samego modelu i rozmiaru mogą różnić się w zależności od partii produkcyjnej. Dlatego najważniejsze jest dla nas to, co można uzyskać po kalibracji matrycy. W naszym egzemplarzu korekta była mile widziana zarówno w balansie bieli, jak i gammie. Przy treściach SDR ekran miał delikatną tendencję do zaróżowienia obrazu, szczególnie w scenach z dużą ilością bieli. Gamma, zamiast trzymać kinową wartość 2.4, przebiegała natomiast bliżej 2.2, przez co obraz był podbity i mniej kinowy. Po kalibracji udało się jednak bardzo dobrze opanować oba te elementy. Usunęliśmy różowy zafarb, ustawiliśmy stabilną gammę 2.4 i pod tym względem X11L potrafi wyświetlać naprawdę wierne barwy. Głównym ograniczeniem pozostaje jednak dokładnie to, o czym mówiłem już wcześniej przy porównaniu z monitorem referencyjnym. Krzywa jasności w dużej części zakresu przebiega wyraźnie powyżej referencji. Mówiąc prościej, telewizor rozjaśnia przede wszystkim średnie i jasne partie obrazu bardziej niż powinien. TCL udostępnia co prawda opcję, która teoretycznie pozwala dopasować zachowanie telewizora do jasności materiału, ale w obecnej wersji oprogramowania nie działa ona tak jak powinna. Na naszej anglojęzycznej stronie pojawiło się też pytanie, czy nie dałoby się tego poprawić poprzez zwykłe obniżenie jasności telewizora. Technicznie jest to możliwe i w ten sposób można zbliżyć charakterystykę do wartości referencyjnych. Nie polepsza to jednak samego algorytmu mapowania tonów. Jasność całego obrazu oraz siła efektów HDR wyraźnie wtedy spadają, dlatego nie zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. Nie po to kupuje się flagowy telewizor o takich możliwościach, żeby go później sztucznie ograniczać do poziomu znacznie tańszych modeli. Podsumowując, po kalibracji X11L potrafi wyświetlać naprawdę wierne i dobrze zestrojone kolory, a obraz SDR można opanować praktycznie w pełni. Problemem nie są więc same barwy ani balans bieli, tylko sposób, w jaki telewizor zarządza jasnością, szczególnie w HDR. Części widzów taki bardziej dynamiczny i efektowny obraz może się oczywiście podobać. Patrząc jednak obiektywnie, nie jest to zachowanie, które możemy pochwalić. No dobrze, wiemy już jak X11L radzi sobie z ogólną jakością obrazu. Zaczynając od czerni, przechodząc przez HDR i na kolorach kończąc. Sprawdźmy teraz, co robi z materiałami gorszej jakości i jak działa jego cyfrowa obróbka obrazu. A tutaj TCL zrobił naprawdę duży postęp. Przez ostatnie 2 lata był to chyba najsłabszy punkt telewizorów tej marki, ale w tym roku sytuacja się w końcu zmieniła. Marketingowo procesor obrazu nadal występuje pod nazwą TSR AAPQ, ale pod nią kryje się teraz znacznie nowsza platforma sprzętowa. Zamiast układu Mediatek Pentonic 700 mamy tutaj dużo mocniejszego Pentonica 800. W połączeniu z algorytmami TCL jest to przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla osób, które oglądają dużo materiałów gorszej jakości. X11L znacznie lepiej radzi sobie z posteryzacją. Chodzi o te nieestetyczne pasy i wyraźne granice pomiędzy odcieniami, które zamiast płynnego gradientu tworzą na ekranie charakterystyczne stopnie. Zresztą, część z Was pewnie teraz widzi taki efekt w tym materiale przez kompresję YouTube'a. Pentonic 800 i algorytmy TCL bardzo skutecznie wygładzają takie przejścia, a jednocześnie nie ingerują zbyt mocno w materiał źródłowy. Nie usuwają nadmiernie drobnych detali ani celowego ziarna filmowego i nie dokładają od siebie dużej liczby artefaktów. Sam upscaling również wypada bardzo dobrze. X11L efektywnie skaluje słabsze materiały do rozdzielczości 4K. Mam jednak wrażenie, że przez ostatnie kilka lat przypisywano upscalingowi niemal magiczne właściwości. Nawet najlepszy procesor nie odzyska przecież szczegółów, których nie ma w materiale źródłowym. Może jedynie ograniczyć widoczność jego niedoskonałości. Nowa platforma sprzętowa pozwoliła TCL wprowadzić również ważne zmiany w złączach. Po raz pierwszy w serii X wszystkie 4 porty HDMI oferują pełną przepustowość standardu HDMI 2.1, czyli 48 gigabitów. Poprzedni X11K również miał 4 wejścia, ale tylko 2 z nich obsługiwały pełne możliwości HDMI 2.1. Tutaj nawet po zajęciu jednego portu przez zewnętrzny zestaw audio podłączony przez EARC nadal zostają nam 3 szybkie złącza. Możemy więc jednocześnie podłączyć 2 konsole i komputer bez ciągłego zastanawiania się, czy wystarczy nam odpowiedniej liczby wejść. A skoro jesteśmy już przy konsolach, to możliwości X11L dla graczy są topowe. Mamy tutaj VRR, czyli synchronizację częstotliwości odświeżenia ekranu z chwilową liczbą klatek generowanych przez konsolę lub komputer. Dzięki temu, nawet jeśli płynność gry nie jest idealnie stabilna, nie powinniśmy widzieć rozrywania obrazu ani nieprzyjemnych przycięć animacji. Jest też ALLM, który po wykryciu konsoli automatycznie przełącza telewizor w tryb niskiego opóźnienia. Input lag przy sygnale 60 Hz wynosi około 16 ms, a przy 120 Hz spada do mniej więcej 9 ms. To na tyle niskie wartości, że opóźnienie nie będzie nikomu przeszkadzać nawet w kompetytywnych rozgrywkach sieciowych. Telewizor obsługuje również Dolby Vision Gaming w 4K przy 120 Hz, zachowując przy tym input lag na poziomie około 10 ms. Jest to szczególnie dobra wiadomość dla właścicieli Xboxa Series X, bo nie trzeba będzie wybierać pomiędzy Dolby Vision, wysoką
wysoką płynnością i szybkim czasem reakcji. X11L poprawnie obsługuje także HGIG. Dzięki temu podczas konfiguracji HDR konsola może dopasować zakres jasności do rzeczywistych możliwości ekranu bez niepotrzebnego podwójnego mapowania tonów przez grę i telewizor. Trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy. W trybie gra telewizor mocno podbija jasność, przez co obraz staje się bardziej soczysty i efektowny, ale też mniej naturalny. W konsekwencji podczas konfiguracji jasności HDR w konsoli testowa szachownica znika już przy wartości około 1900 nitów. Jeśli więc ktoś kupi X11L i będzie przeprowadzał tą konfigurację, nie powinien się dziwić, że dzieje się to znacznie wcześniej niż mogłyby sugerować marketingowe wartości 9 czy 10 tysięcy nitów. Właśnie w okolicach 1900 nitów należy zakończyć regulację zgodnie z instrukcją wyświetloną przez konsolę. Gracze komputerowi również dostają praktycznie pełen pakiet. X11L obsługuje AMD FreeSync Premium Pro i poprawnie współpracuje z kartami GeForce w trybie zgodnym z G-Sync. Zakres VRR zaczyna się od około 48 Hz, a jego górna granica zależy od wybranej rozdzielczości. Konsole wykorzystają maksymalnie sygnał 4K przy 120 Hz, co już zapewnia bardzo płynną rozgrywkę. Po podłączeniu odpowiednio wydajnego komputera możemy podbić odświeżanie do 144 Hz 4K. Jeżeli zejdziemy do rozdzielczości Full HD, możemy osiągnąć nawet 288 Hz. Wtedy ruch staje się jeszcze ostrzejszy, a opóźnienia wynikające z samego czasu wyświetlania klatki dodatkowo spada. Trzeba jednak pamiętać, że płacimy za to wyraźnie niższą rozdzielczością i potrzebujemy komputera zdolnego wygenerować kilkaset klatek na sekundę. To rozwiązanie przede wszystkim dla fanów dynamicznych gier e-sportowych, a nie tryb, z którego korzysta typowy właściciel konsoli. Jeśli chodzi o wyrazistość ruchu, to przy sygnale 120 Hz smużenie nie jest mocne, chociaż za bardzo dynamicznymi obiektami nadal można zauważyć delikatny ślad. OLEDy zachowują pod tym względem przewagę, ponieważ znacznie szybsza reakcja pikseli zapewnia im ostrzejszy obraz w ruchu. W filmach i transmisjach sportowych możemy skorzystać z upłynniacza o nazwie wyrazistość ruchów. Pozwala on dopasować charakter ruchu do własnych preferencji. Od kinowych 24 klatek bez efektu opery mydlanej po znacznie płynniejszy obraz podczas oglądania sportu. Sam algorytm działa dobrze, więc przy rozsądnych ustawieniach nie generuje przesadnie dużej liczby artefaktów. Dla graczy przygotowano również Game Bar, z którego można szybko sprawdzić parametry sygnału oraz zmienić najważniejsze ustawienia bez wychodzenia z gry. Po podłączeniu komputera telewizor poprawnie wyświetla chromę 444 przy maksymalnej rozdzielczości i odświeżaniu. Dzięki temu czcionki oraz drobne elementy interfejsu pozostają czytelne. Tekst nie jest tutaj tak idealnie czysty jak w najlepszych telewizorach nadających się do pracy z bliska. Nie oznacza to oczywiście, że nie da się korzystać z telewizora do pracy z komputerem. Do grania, oglądania filmów czy okazjonalnej obsługi systemu nie robi to różnicy. Po prostu nie jest to ekran, który wybrałbym do wielogodzinnej pracy z dokumentami czy arkuszami, ale nie sądzę, by ktoś rozpatrywał zakup pod tym kątem. Najważniejsze jest to, że X11L nie oferuje wyłącznie dobrych parametrów na papierze. Jego głęboka czerń, ogromna jasność i szeroka paleta barw sprawiają, że gry w HDR potrafią wyglądać naprawdę spektakularnie. To telewizor bardzo dobrze przygotowany zarówno do współpracy z PS5 i Xboxem Series X, jak i z mocnym komputerem. Pod względem wyposażenia dla graczy trudno wskazać tutaj jakiekolwiek istotne braki. Na koniec sprawdziliśmy jeszcze, jak X11L radzi sobie w warunkach, w których pewnie większość osób będzie korzystać z niego na co dzień, czyli w zwykłym jasnym salonie. I tutaj ogromna jasność naprawdę robi różnicę. W treściach SDR telewizor potrafi osiągnąć niemal 2000 nitów, więc nawet duża ilość światła wpadającego przez okna nie stanowi wyzwania. Obraz nadal pozostaje czytelny, kolory zachowują swoją intensywność i nie trzeba zasłaniać całego pokoju tylko po to, żeby komfortowo obejrzeć telewizję. Dla utrzymania najwyższej jakości warunek jest właściwie jeden. Mocne źródło światła nie powinno odbijać się bezpośrednio w ekranie. Powłoka matrycy jest bowiem błyszcząca i tłumi refleks tylko przeciętnie. Nie tak skutecznie jak konstrukcje matowe lub półmatowe. Z jednej strony dzięki temu zachowuje tą krystaliczną czystość i ostrość. Z drugiej, jeśli dokładnie naprzeciwko telewizora znajduje się duże okno albo mocna lampa, ich odbicie będzie widoczne. Ogromny zapas jasności pozwala ograniczyć dokuczliwość takich refleksów, ale nie jest ich w stanie całkowicie zamaskować. Pewnym praktycznym kompromisem podczas oglądania w salonie są kąty widzenia. X11L korzysta z matrycy typu VA, więc osoba siedząca centralnie zobaczy rewelacyjny obraz, ale widzowie zajmujący boczne miejsca na szerokiej kanapie nie otrzymają już dokładnie takiej samej jakości. Zastosowany panel WHVA 2.0 wypada pod tym względem lepiej niż klasyczne matryce VA spotykane w tańszych modelach. Przy umiarkowanym przesunięciu na bok kolory nadal wyglądają całkiem dobrze. Im większy staje się jednak kąt, tym bardziej spadają jasność i nasycenie. Głębokie szarości się wypłycają, a kolory stopniowo bledną. I tutaj faktycznie ujawia się jedno z ograniczeń wynikających z tego, że X11L nie korzysta z podświetlenia RGB Mini LED. W takiej konstrukcji telewizor może aktywnie dopasowywać proporcje czerwonego, zielonego i niebieskiego światła generowanego za matrycą do aktualnie wyświetlanego obrazu. Zazwyczaj ogranicza to część przesunięć kolorów widocznych poza osią, chociaż oczywiście nawet RGB Mini LED nie usuwa podstawowych ograniczeń matrycy VA. Całościowo telewizor nie wypada najgorzej w kwestii kątów, ale z pewnością nie jest to poziom dobrych paneli IPS, a tym bardziej OLEDa. Zbliżamy się do końca testu, więc odpowiedzmy na 3 kluczowe pytania.
Czy TCL może zastąpić OLEDa? Czy rzeczywiście bije rekordy? I czy jest to telewizor, który namiesza w tym roku w segmencie high-end? Zacznijmy od OLEDa. Moim zdaniem w niektórych scenach X11L naprawdę potrafi go zastąpić, ale nie w każdej dziedzinie. I mówię to jako osoba, która na co dzień ogląda filmy właśnie na OLEDzie. To bez dwóch zdań jeden z najlepszych telewizorów LCD, jakie kiedykolwiek testowaliśmy w Wybierz TV, a zdecydowanie najlepszy model, jaki do tej pory stworzyła firma TCL. Największą robotę wykonuje tutaj połączenie astronomicznej liczby stref lokalnego wygaszania z nową technologią SQD. Ponad 11 000 stref odpowiada za rewelacyjną czerń i bardzo precyzyjną kontrolę podświetlenia. Natomiast SQD zapewnia szeroką paletę oraz mocno nasycone kolory. W praktyce takie rozwiązanie zrobiło na mnie jak dotąd większe wrażenie niż tegoroczne telewizory wykorzystujące podświetlenie RGB Mini LED. To jeden z tych telewizorów Mini LED, przy których można bardziej skupić się na samym filmie niż na szukaniu wad obrazu. A to chyba najlepszy komplement, jaki mogę wystawić telewizorowi tej klasy. OLED nadal zachowuje przewagę w najbardziej skomplikowanych scenach z masą drobnych świateł, ponieważ każdy jego piksel można całkowicie niezależnie wygasić. Zapewnia też wyraźnie lepsze kąty widzenia i ostrość ruchomego obrazu. X11L odpowiada na to jasnością, której OLEDy nie są w stanie utrzymać na dużej powierzchni ekranu. W jasnym salonie oraz w efektownych scenach HDR potrafi dzięki temu zrobić jeszcze większe wrażenie. Odpowiedź brzmi więc tak, X11L momentami może zastąpić OLEDa, a pod niektórymi względami nawet go przebić. Nie eliminuje jednak wszystkich ograniczeń technologii LCD. Czy jest to telewizor bijący rekordy? Zdecydowanie tak, chociaż trzeba właściwie zrozumieć te rekordy. Wersja 75-calowa ma dokładnie 11 520 stref lokalnego wygaszania, a w specjalnym trybie i na odpowiednich planszach X11L potrafi zbliżyć się nawet do 10 000 nitów jasności. W prawdziwych filmach nie osiąga oczywiście aż takich wartości, ale zmierzone przez nas 2-3 tysiące nitów są nadal świetnym wynikiem. Pod względem liczby stref, szczytowej jasności i czerni jest to bez wątpienia jeden z najbardziej ekstremalnych telewizorów LCD, jakie trafiły na rynek. Oczywiście nie oznacza to, że X11L jest idealny. Krzywa EOTF przebiega powyżej referencji, więc telewizor interpretuje obraz po swojemu i rozjaśnia go bardziej niż powinien, zamiast wiernie odtwarzać materiał źródłowy. Sceny ciemne z kolei bardzo mocno przydusza, aby utrzymać rewelacyjną czerń, ale odbija się to na widoczności detali w czerni. Dla mnie, jako osoby przywiązującej dużą wagę do referencyjnego obrazu, jest to największy minus tego modelu. Z drugiej strony doskonale wiem, że wielu użytkownikom taki jaśniejszy, bardziej soczysty i efektowny sposób prezentacji wręcz się spodoba. Jeśli natomiast zbierzemy cały test w jedną całość, X11L ma do zaoferowania znacznie więcej niż samą jasność i czerń. Jest rewelacyjnie wykonany, wygląda jak prawdziwy produkt premium i oferuje ponadprzeciętny system audio zestrojony przez Bang & Olufsen. Google TV działa sprawnie i zapewnia dostęp do ogromnej liczby aplikacji. Procesor Pentonic 800 przyniósł duży postęp w obróbce słabszych materiałów, wygładzeniu przejść tonalnych i upscalingu. Gracze otrzymują 4 pełnoprawne porty HDMI 2.1, bardzo niski input lag, VRR, HGG, Dolby Vision Gaming oraz obsługę 4K w 144 Hz i Full HD w 288 Hz z komputera. Po stronie minusów można by zapisać jeszcze cechy typowe dla ekranów LCD, których obecna technologia nie eliminuje, takie jak kąty widzenia. Choć lepsze niż w klasycznych matrycach VA, nadal wyraźnie ustępują panelom IPS i OLEDom. Największą uwagę mam jednak nie do samego telewizora, tylko do jego ceny. W dniu nagrywania tego filmu wersja 75-calowa kosztuje około 30 000 zł. I to jest po prostu kupa kasy. Zwłaszcza, że za wyraźnie mniejsze pieniądze można kupić telewizory, które nie są oczywiście aż tak dobre, ale też nie ustępują jakością w sposób bardzo znaczny. Oczywiście do pewnego stopnia da się to wytłumaczyć. W segmencie high-end jakość nigdy nie rośnie proporcjonalnie do ceny. Za ostatnie kilka procent możliwości, najlepsze podzespoły i najbardziej zaawansowane rozwiązania zawsze dopłaca się nieproporcjonalnie dużo. X11L bez wątpienia jest właśnie takim produktem. Technologicznie już teraz pozostaje jednym z najciekawszych telewizorów high-end tego roku. Przy obecnej cenie jest jednak bardziej pokazem możliwości TCL niż modelem, który realnie zmieni układ sił na rynku. Jeśli jednak ogląda mnie teraz ktoś, dla kogo cena nie ma większego znaczenia, szuka jednego z najjaśniejszych telewizorów na rynku, a przy tym jednej z najlepszych czerni, jakie można dziś uzyskać w technologii LCD, to trafił pod właściwy adres. Szczególnie jeśli potrzebuje dużego ekranu do jasnego salonu, ogląda dużo treści HDR, nie chce OLEDa i akceptuje bardziej efektowny niż całkowicie referencyjny sposób prezentacji obrazu. Jestem ciekaw, co Ty sądzisz o takim kierunku rozwoju mini LEDów, więc daj znać w komentarzu i zostaw suba na kanale, bo kolejne testy już niebawem. Do zobaczenia!